Witam Państwa, nazywam się Ewa Gierula, jestem dyplomowanym dietetykiem holistycznym i psychodietetykiem, a także autorką książek Poradnika Zdrowe Dzieci, książki popularno-naukowej Żywność a zdrowie człowieka, a także książki kucharskiej i poradnika Zdrowa Rodzina. Zapraszam do mojego gabinetu dietetycznego dzieci, dorosłych i całe rodziny. Przedstawię Państwu dzisiaj moje zestawienie dotyczące miesięcznego kosztu wyżywienia 4-osobowej rodziny. To zestawienie zrobiłam w marcu 2025 roku, więc to jest stan mniej więcej cenowy dotyczący żywności ekologicznej, głównie ekologicznej, najwyższej jakości właśnie na ten czas. I te koszty dotyczą rodziny 4-osobowej, w której praktycznie są 4 osoby dorosłe. Bo to jestem ja i mój mąż oraz nasze dzieci, które już też są dorosłe. Więc przede wszystkim zobaczmy sobie tutaj z lewej strony na tę kolumnę. Tutaj mamy zestawienie żywności w jej różnych kategoriach i na początku wymieniłam żywność pochodzenia zwierzęcego, a później żywność pochodzenia roślinnego. Celowo tak ułożyłam te kategorie, bo uważam, że żywność pochodzenia zwierzęcego powinna być w jakimś sensie podstawą naszej diety. Oczywiście żywność pochodzenia roślinnego też jest ważna, ale ma troszkę inne funkcje. Natomiast żywność pochodzenia zwierzęcego jest najbardziej odżywcza, najlepiej przyswajalna, jeśli chodzi o poszczególne substancje odżywcze. I tutaj pierwszą kategorię, jaką mamy, to jest mięso bez kości. Widać, że jest to dosyć potężna kategoria finansowa, przynajmniej w naszej rodzinie. Tutaj oszacowałam spożycie mięsa na tydzień. Później oszacowałam spożycie mięsa bez kości w naszej rodzinie w skali miesiąca i od razu zaznaczam, że to są tylko szacunki. Bardzo ciężko jest precyzyjnie określić, jakie dokładnie to są kwoty. Chodzi nam tylko o przybliżenie ceny i przybliżenie pewnych proporcji, tak aby mieć ogólne pojęcie. Tutaj określiłam średni koszt jednostkowy, czyli cenę w tym wypadku 1 kg mięsa bez kości. Jak doszłam do tej ceny w moich szacunkach? Tutaj rozbiłam sobie tę kategorię na poszczególne rodzaje mięs, jakie pojawiały się na naszym stole w ostatnich miesiącach. No i tak to wygląda. Mamy wieprzowinę, cielęcinę, drób, wołowinę, jagnięcinę. Tutaj te ceny się różnią. Jeszcze raz zaznaczam, to są ceny mięsa ekologicznego, czy pochodzącego z bardzo dobrych, naturalnych, sprawdzonych źródeł bez kości. Czyli na przykład, jeżeli mamy drób, normalnie kupujemy w całych tuszkach, co oznacza, że są tam też kości. I oczywiście kilogram drobiu w takiej postaci jest o połowę mniej więcej mniejszy, także to też należy wziąć pod uwagę. I średnia cena wyszła około 70 zł za kilogram. I w skali miesiąca mamy tutaj kwotę 2527 zł. Następna kategoria to jest mięso dla psów. I to jest 175 zł, jajka 497 w skali miesiąca, jajka dla psów, bo również psy żywimy jajkami 107 zł, ser żółty 292, mleko i twaróg 270 zł. Tutaj mamy odnośnik, jest taki komentarz pod spodem. Twaróg jest zrobiony z mleka, które kupujemy, to znaczy ja osobiście robię ten twaróg, dlatego złożyłam te dwie pozycje razem w jednej linijce. Dalej mamy śmietanę 135, smalec, słoninę, tutaj smalec sami najczęściej wytapiamy ze słoniny, to jest 67 zł, masło, tutaj mamy znowu odnośnik, bo chodzi tutaj zarówno o masło świeże, jak również klarowane i to klarowane ja też robię sama z masła świeżego, w skali miesiąca to jest 283 zł, oliwa 185, olej kokosowy 19 zł, oleju stosunkowo mało używamy kokosowego, olej palmowy 11 zł, warzywa 450 zł i tutaj wliczam do tej kategorii zarówno warzywa świeże, jak i przetwory typu pomidory pasteryzowane, śliwki, również kiszonki i grzyby, których ostatnio kupujemy więcej. Na wiosnę zaczęliśmy kupować w ostatnich tygodniach co tydzień kilogram grzybów. Dalej mamy warzywa strączkowe 22 zł, ziemniaki 112, kasza gryczana 87, zboża, czyli kasze inne niż gryczana, ryż, pieczywo 33 zł, owoce świeże 135.
to oczywiście jest gdzieś tam uśrednione, tak jak wspomniałam, orzechy i nasiona 59, owoce suszone 40, zielenina, kiełki 45 i to jest uśrednienie z całego roku, gdzie zieleninę głównie jeżeli kupujemy, bo mamy też z własnego ogródka, ale jeżeli już kupujemy, to przede wszystkim na wiosnę, czasami trochę dokupujemy w lecie, czasami jesienią, w zimie nie, w zimie robimy sobie kiełki samodzielnie, ale te kiełki oczywiście nasiona też należy kupić. Więc to tak wygląda. Zielenina jest dość droga na targu ekologicznym, także no, tutaj jest uśredniony wydatek, czyli to nie chodzi o to, że tyle akurat wydaliśmy w marcu na zieleninę, tylko to jest uśredniony wydatek w tej kategorii według cen mniej więcej takich, jak pamiętaliśmy w marcu 2025 roku, z ostatniego roku, z ostatnich 12 miesięcy. Dalej miód 112, herbaty ziołowe i przyprawy 112 również, kakao 29, kawa, którą w naszej rodzinie obecnie pije tylko mąż, 67 i woda źródlana w szklanych butelkach 180 zł. I teraz całość tych wydatków w ujęciu miesięcznym wynosi ponad 6061 zł. Natomiast jeżeli od tej sumy odejmiemy koszt wyżywienia psów, to zostaje nam 5778 zł z groszami. I tutaj też taki komentarz. Mówimy o wyżywieniu 4-osobowej rodziny, gdzie mamy 4 dorosłych, a gdybyśmy chcieli obliczyć ten koszt, powiedzmy dla rodziny, gdzie mamy 2 dorosłych i powiedzmy 2 dzieci w wieku około 10 lat, to myślę, że ten koszt byłby zredukowany o mniej więcej 25%, czyli można by było liczyć mniej więcej 3/4 z tego, gdyż moje dzieci, tak jak sobie przypominam, 10 lat temu, czyli wtedy, gdy miały jedno 8 lat, a drugie 11, jadły mniej więcej połowę tego, co obecnie. Więc gdybyśmy sobie to wyliczyli w ten sposób, że wyliczamy z tego 3/4, to ta kwota miesięcznego wyżywienia takiej rodziny wyniosłaby prawdopodobnie około 4334 zł. Oczywiście większość z tych rzeczy, które są wymienione w tabelce, kupujemy, płacimy za nie, ale częściowo wytwarzamy sobie żywność sami i czasami od czasu do czasu dostajemy od kogoś, jesteśmy obdarowani jakimiś owocami, czy czasami warzywami, powiedzmy od jakichś sąsiadów, czy od kogoś z rodziny. Dostajemy coś, co jest naturalnie wyhodowane, uprawiane i wtedy oczywiście to troszeczkę odciąża budżet domowy, ale głównie są to nasze uprawy, więc tutaj to, co ma jakieś znaczenie już jeśli chodzi o finanse dla nas, czyli to, co zbieramy już w znaczących ilościach w obecnym roku, w zeszłym roku, to są orzechy włoskie, częściowo orzechy laskowe, czereśnie, brzoskwinie, czarna porzeczka, maliny, agrest, owoc dzikiej róży, winogrona, częściowo jabłka, pomidory, częściowo czosnek, częściowo sałata, częściowo zioła i zielenina i częściowo dynia i cukinia. Częściowo oznacza, że mamy tego sporo, ale jednak czasami musimy to uzupełnić zakupami i po prostu komuś zapłacić, żeby uzupełnić te zapasy. I teraz oczywiście pytanie, czy ta kwota, którą tutaj sobie wyliczyliśmy, czy to jest dużo, czy mało? To zależy, jak podchodzimy do kwestii naszego zdrowia, czy jest ono dla nas rzeczywiście priorytetem, czy rozumiemy, że zdrowie jest podstawą wszystkiego innego, podstawą przede wszystkim dobrego zarabiania, bo do tego trzeba mieć i sprawny umysł, dobrze funkcjonować intelektualnie, jak również oczywiście dobrze funkcjonować fizycznie. To jest podstawa. Wszelkie inne dziedziny życia, jeżeli nie będziemy zdrowi, będą podupadać. Więc w takim ujęciu, jeżeli patrzymy się na koszty wyżywienia, nie są one duże. Ale nominalnie, bezwzględnie dla niektórych mogą być bardzo duże i mogą być wręcz nieosiągalne. Może się to wydawać ciężkie do zrealizowania, żeby dla niektórych aż tyle wydawać miesięcznie na jedzenie. Więc co można zrobić? Ja może troszeczkę szerzej jeszcze tutaj rozwinę tę kwestię finansów rodzinnych na przykładzie naszej rodziny, gdzie jak Państwo, niektórzy czy większość z Państwa wie, my od lat inaczej się odżywiamy, zmieniliśmy lata temu sposób odżywiania się, przeszliśmy na żywność najwyższego gatunku, jakości, po to, aby dobrze dożywić nasze organizmy, żeby nie chorować i rzeczywiście to osiągnęliśmy. I w związku z tym już od lat nie korzystamy z usług lekarzy,
Nie kupujemy leków, nigdy nie korzystaliśmy z suplementów, ponieważ tego rodzaju żywność najwyższej jakości doskonale, nawet w dzisiejszych czasach, jak się postaramy o taką żywność oczywiście, to taka żywność doskonale nam tutaj zapewnia wszystkie ważne substancje odżywcze, których potrzebujemy. Nie ma mowy o kupowaniu jakichkolwiek suplementów, bo niczego nie musimy już do tej naszej diety dodawać. Kolejna rzecz w związku z naszym tak zwanym zdrowym stylem życia to znaczna redukcja wydatków na chemię, ogólnie rzecz ujmując, czyli środki czystości, środki, na które kiedyś wydawaliśmy mnóstwo pieniędzy, aby utrzymać dom w czystości. Okazało się, że wystarczy ciepła woda i dobrej jakości ściereczki, szczotki, mopy i tak dalej. I z tego głównie korzystamy. Czyli zrezygnowaliśmy z masy różnorodnych środków czystości typu detergenty, zredukowaliśmy ilość proszku do prania, jakiego używamy, czy ilość detergentów używanych do zmywarki do naczyń, z tego względu, że też założyliśmy sobie lata temu zmiękczacz wody, taki filtr na główny zawór w naszym domu i w związku z tym mamy bardzo miękką wodę, co oznacza, że nie potrzebujemy już tyle detergentów, aby coś tam dobrze domyć, doczyścić czy wyprać. I to jest już bardzo duża oszczędność. I jeszcze jedna rzecz, na którą należy zwrócić uwagę, jeżeli chcielibyśmy się dobrze odżywiać i nie mieć tutaj problemów z finansowaniem żywności najwyższej jakości, to jest zastanowienie się nad innymi niż żywność kategoriami naszych wydatków. I zastanowieniem się, czy na pewno musimy wydawać tyle pieniędzy na te inne kategorie jak dotychczas, czyli na przykład należałoby się zastanowić, ile wydajemy na samochód czy samochody. Czy wystarczy nam jeden samochód, czy koniecznie musimy mieć 2 czy 3 samochody, czy wystarczy skromniejszy model samochodu, czy może droższy, czy rzeczywiście musimy kupować tyle ubrań jak dotychczas, czy potrzebna jest nam absolutnie kolejna para butów, czy potrzebujemy wszystkie te sprzęty, które kupowaliśmy w ostatnim czasie, czy koniecznie na przykład trzeba jakiś odkurzacz wymienić na lepszy model, czy lodówkę na lepszy model, czy wystarczy może to naprawić, czy potrzebny nam jest smartfon najwyższej klasy. No tutaj też z tego względu, że w naszym stylu życia smartfonów używamy bardzo sporadycznie, więc siłą rzeczy nie rozglądamy się za jakimiś super drogimi modelami, nie mamy takiej potrzeby. Kolejna kategoria wydatków to są wakacje, gdzie tu zaznaczam, nie zalecam rezygnacji z wakacji, bo to też jest element zdrowego stylu życia, ale zalecam zastanowienie się nad rodzajem wakacji, bo mogą być wakacje tańsze bądź droższe. Najważniejsze, aby wybrać sobie takie miejsce do spędzenia wakacji, gdzie mamy przede wszystkim kontakt z naturą i mogą być to wakacje skromne. To nie musi być jakiś nie wiadomo jak drogi pensjonat czy jakiś apartament. Możemy pomyśleć o jakimś skromnym domku w lesie albo wynająć jakiś domek od rodziny czy znajomych, którzy mają coś takiego i w jakiś tam skromny sposób, niskobudżetowo spędzić takie wakacje, a na pewno odżyjemy, skorzystamy zdrowotnie, zregenerujemy się zarówno psychicznie, jak i fizycznie, co oczywiście jest bardzo ważne w zdrowym stylu życia. A różnica między wakacjami najdroższymi i najtańszymi jest naprawdę duża i tutaj można sporo zaoszczędzić. I jeśli chodzi tutaj, jeszcze wrócę do rodzaju żywności, to też proszę spojrzeć na te mięsa. Te wszystkie gatunki nie są niezbędne absolutnie, żeby zdrowo żyć. Najważniejszym warunkiem tego, żeby to było zdrowe, to jest pochodzenie tego mięsa. Czyli tutaj nie idziemy na kompromis, że kupimy sobie powiedzmy jakieś mięso z sieciówki, pierwszej, lepszej, tylko rzeczywiście szukamy dobrych gospodarstw, ale tutaj z tej listy możemy zrezygnować na przykład z najdroższej pozycji, jaką jest jagnięcina. Zobaczmy, jaka tu jest cena i poprzestać na tych pozostałych. Także to też jest wyjście i oczywiście to samo można zrobić z różnymi warzywami, innymi kategoriami tej żywności. Oczywiście trudno mówić o wyborze wśród jajek, ale na pewno nie zalecałabym zmniejszanie ilości spożytych jajek czy zmniejszanie ilości spożywanego mięsa, gdyż te kategorie żywności powinny być podstawą, szczególnie jeżeli mamy w domu dzieci. I jeszcze jedna rzecz, zwróćmy uwagę, że ta żywność pochodzenia zwierzęcego wydaje się najdroższa w porównaniu do żywności roślinnej, z tym, że pamiętajmy, jeżeli zjemy powiedzmy 300 gramów mięsa na śniadanie, albo alternatywnie spożyjemy 300 gramów pieczywa, tak w kategorii zboże,
to zdecydowanie po mięsie będziemy o wiele lepiej funkcjonować, będziemy o wiele lepiej odżywieni i na dłużej zapomnimy o jedzeniu i będziemy mogli się skoncentrować na zajęciach dnia codziennego. Nasz organizm będzie o wiele lepiej funkcjonował. Także to jest pewna inwestycja, ta jakość żywności i również żywność pochodzenia zwierzęcego bardziej nas syci i powoduje, że jemy mniejsze porcje albo po prostu rzadziej jemy. Jeżeli bardziej idziemy w stronę roślin, to liczba tych posiłków dziennie zwiększa się, to jest naturalne, ja to widzę po jadłospisach osób, które się do mnie zgłaszają. No i też możemy przejadać się, jeść większe porcje tego. Także niekoniecznie, jeżeli zejdziemy sobie tutaj bardziej, pójdziemy w kierunku odżywiania roślinnego, niekoniecznie zaoszczędzimy. Czyli mięso i tłuszcze odzwierzęce to jest taka podstawa w diecie, a rośliny, owszem, one są też ważne, ale to bym traktowała już jako uzupełnienie tej części zwierzęcej. Podstawa to mięso, jajka, mleko, jego przetwory oraz tłuszcze. Tutaj, jak widać, nie ma ryb. Spożywamy je tak sporadycznie, że w zasadzie można je podciągnąć tutaj pod kategorię mięso w tym ogólnym rozrachunku. Spożywamy je sporadycznie z tego względu, że nie mamy dobrego źródła ryb. Ciężko jest dostać ryby, które będą w miarę niezanieczyszczone, więc lepiej z nich zrezygnować niż przejadać się czymś, co jest ewidentnie chorobotwórcze ze względu na obciążenie substancjami toksycznymi. I myślę, że to by było wszystko. Proszę jeszcze zwrócić sobie uwagę, bardzo ciekawa rzecz, już taka pozafinansowa, ile zjadamy tych pokarmów odzwierzęcych względem tych tutaj roślinnych miesięcznie. Porównajmy sobie chociażby właśnie to mięso, zjadamy go około 36 kg miesięcznie i skoczmy sobie tutaj do zbóż, czyli jeśli chodzi w naszym przypadku o zboża, to są kasze, inne niż kasza gryczana. To będzie sporadycznie chleb żytni bądź bułki na starych odmianach pszenicy upieczone przeze mnie, bądź będzie to ryż i średnio spożywamy go niewiele ponad 2 kg miesięcznie. Jeżeli nawet się tutaj pomyliłam i dajmy na to, niech będzie to 3 kg miesięcznie, a tu powiedzmy zjadamy trochę mniej tego mięsa, to i tak różnica jest znacząca. Tutaj mamy dosyć sporo warzyw w przeliczeniu na kilogramy, i również tutaj ziemniaki, gdyby się to zsumowało, to rzeczywiście jest już taka znacząca pozycja, jeśli chodzi o ilość tej żywności. No ale te warzywa mają pierwszeństwo przed zbożami, w tym przed pieczywem. I jeszcze gdyby Państwo chcieli zobaczyć ilustrację tej struktury naszego odżywiania się rodzinnego, to odsyłam Państwa do mojego e-booka pod tytułem Przykłady posiłków na cały rok. Tam Państwo znajdą zdjęcia wszystkich naszych posiłków rodzinnych spożywanych przez 365 dni ciągiem, czyli przez cały rok. I tam są jadłospisy spisane, jak również są zrobione zdjęcia tych posiłków, tak aby się przekonać, że to nie jest tylko sucha tabelka, jakieś suche dane liczbowe, tylko rzeczywiście, żeby zobaczyć odzwierciedlenie tego, co tutaj przedstawiam i że to rzeczywiście faktycznie ma miejsce. I tak jak już mówiłam, podstawą diety powinny być pokarmy pochodzenia zwierzęcego z tego względu, że mają one niezwykle wysoką gęstość odżywczą, czyli ilość substancji odżywczych, poszczególnych substancji odżywczych w stosunku do kalorii i gęstość odżywcza pokarmów odzwierzęcych jest znacznie większa od gęstości odżywczej pokarmów pochodzenia roślinnego. I druga sprawa, już niezależnie od tych różnic w substancjach odżywczych, bardzo istotna jest przyswajalność tych substancji, bo nawet jeżeli powiedzmy w kaszy gryczanej czy zbożach mamy sporo mikroelementów, sporo jakichś tam witamin, powiedzmy witamin z grupy B i mówimy o tych samych substancjach obecnych w pokarmach odzwierzęcych typu mięso czy jajka, czy ser żółty, to w przypadku tych drugich tutaj przyswajalność tych substancji jest o wiele większa niż w przypadku roślin. Innymi słowy, to co połykamy w przypadku pokarmów roślinnych, no w dużej mierze po prostu może zostać nieprzyswojone, może przejść przez nasz organizm, zostać wydalone. I jeszcze jedna kwestia, czasami przy pewnych zaburzeniach, w zasadzie takich częstych zaburzeniach naszej populacji współczesnej, pokarmy roślinne, a w szczególności zboża, utrudniają przyswajanie nie tylko tych substancji, które same zawierają, ale również tych substancji zawartych w pokarmach odzwierzęcych. Więc należy bardzo uważać na te proporcje, żeby tutaj nie przedobrzyć z pokarmami
roślinnymi. Oczywiście mówię tylko w takim ogólnym zarysie, bo każdy przypadek każdego człowieka, pacjenta jest inny i czasami sama zalecam post na diecie roślinnej, ale to już jest osobny temat. Także też, żeby mnie źle nie zrozumieć, nie jestem przeciwniczką roślin, tylko zwracam uwagę na proporcje w naszej diecie. I to już chyba wszystko na dzisiaj. Dziękuję za uwagę. Jak zwykle proszę o lajkowanie, komentowanie. Tutaj będę bardzo ciekawa, jaka jest struktura Państwa wydatków, jeśli chodzi o żywność. Bardzo zachęcam do sporządzenia sobie podobnej tabelki i oszacowania tych kosztów. Oczywiście w ujęciu konkretnej rodziny, czyli tu jest bardzo ważne, ile osób w ramach danego budżetu się żywi. No i jeżeli ktoś chciałby się podzielić takimi kalkulacjami, to zapraszam, o ile to możliwe, w komentarzach. Prosiłabym o udostępnianie tego filmu, o subskrypcję z dzwoneczkiem, bardzo ważne. No i to chyba wszystko na dzisiaj. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.